Witam serdecznie. No, dzisiaj coś, czego na pewno nie widziałeś, obiecuję. Znaczy, przynajmniej mam nadzieję. Na D4 będziemy dzisiaj próbowali coś grać dla czarnych i będzie to coś wyjątkowego. Kontrgambit, który jest praktycznie nieznany przez nikogo, dlatego że został grany, czy był grany ponad 100 lat temu, za pierwszym razem i się nie przyjął. I jakoś tak mało kto tam zagląda, bardzo rzadko się go gra, a znalazłem coś ciekawego i wyjątkowego w tym wariancie i chcę się z Wami tym podzielić. Wydaje mi się, że jest to niesamowite, bo będziemy łamać wszelkie reguły debiutu, będziemy łamać wszelkie reguły rozwijania figur, będziemy ruszać się hetmanem kilka razy, będziemy oddawać materiał nie tak jak trzeba, wszystko nie tak jak trzeba, i prawdopodobnie wyrównamy, albo i nawet dostaniemy czarnymi przewagę. Także zapraszam do materiału. D4, D5, C4, gambit hetmański i my gramy obronę słowiańską, taką dość spokojną. I teraz tak, w dzisiejszym materiale pokażę Wam jedynie, na nieszczęście, co grać po skoczku C3, a po skoczku F3 zobaczymy sobie w następnych materiałach w przyszłości, co należy zagrać, ale to od Was zależy. Na pewno można sobie włączyć ten wariant w momencie, w którym gracie obronę słowiańską tak po prostu, jako dodatek, jako ciekawą ideę. I po ruchu skoczek C3 proponuję zainteresować się ruchem, uwaga, uwaga, E5. Jest to coś niesamowitego, nazywa się to kontrgambit Winawera. Szymon Winawer, polski szachista, bodaj kupiec z wykształcenia. Bardzo dobry zawodnik. Na przykład zdarzyło mu się również w obronie francuskiej wymyślić wariant. Jest to wariant E4, E6, D4, D5, skoczek C3, goniec B4 i to jest właśnie wariant Winawera, o ile dobrze pamiętam. Także jest jednym z częściej grywanych wariantów w ogóle w szachach, także warto się z nim zapoznać. Natomiast ta wersja Winawera, tutaj ten kontrgambit jest bardzo interesujący. On jest trochę podobny do kontrgambitu Albina. Kontrgambit Albina następuje w tej pozycji po ruchu E5 i zobaczcie, że w tej pozycji po DE mamy D4 i taki nieprzygotowany czarny w pewnym sensie, dlatego ten wariant jest nie do końca dokładny, ale z drugiej strony ten skoczek na B1 jest słaby i nie wychodzi. Natomiast w tej naszej wersji, w kontrgambicie Winawera, mamy do czynienia z sytuacją, w której po wybiciu na E5 gramy D4 i zobaczcie, że teraz atakujemy na tego skoczka. I tak w skrócie, gdyby biały zagrał ruch skoczek B1, to przechodzi do kontrgambitu Albina, tylko że z tą różnicą, że zobaczcie, teraz jest ruch czarnych i dodatkowo zagrałem już ruch C6. Czy ruch C6 mi się przyda? Może nie do końca, znaczy hetman A5 i hetman E5 mamy tutaj możliwość i dzięki temu też jest w porządku, że jakby jest to pewien dodatek, ale przede wszystkim mamy ruch więcej, więc to musi być lepsza wersja. Czyli na pewno jest to ulepszona wersja kontrgambitu Albina, przynajmniej w pewnym sensie. No bo biały może jeszcze zagrać ruch skoczek E4 i to jest główna linia. I teraz po skoczek E4 gramy i tak hetman A5, więc co do zasady to w sumie nie do końca jest taki kontrgambit, bo bardzo szybko odbijamy tego pionka i po ruchu goniec D2 gramy hetman bije E5. Grozi bicie tego skoczka. No, trzeba go albo obronić, albo nim uciekać. Ogólnie obronienie się jest dość niebezpieczne z uwagi na ruch goniec F5 i na problemy ze związaniem i właściwie to biały wtedy będzie miał ogromne kłopoty, więc biały raczej tego nie zagra. Biały zagra skoczek G5, to jest właściwie jedyne posunięcie, które nie doprowadza do dużo gorszej sytuacji. No i po ruchu skoczek G3 chciałem Wam pokazać nowoczesne szachy. No, materiał jest równy. Ruszyliśmy się już hetmanem 2 razy. Wyszliśmy tylko pionkami i tylko hetmanem. No więc teraz, żeby było fajnie, to oczywiście kończymy rozwój. No nie tym razem. Gramy ruch H5. Idea jest taka, że chcemy tego skoczka pogonić i ten skoczek po ruchu H4 nie ma gdzie się podziać, więc jest to dość niebezpieczne i to nie koniec historii. No najbardziej się narzuca zagranie ruchu skoczek F3 moim zdaniem, to znaczy zaatakować hetmana i rozwinąć figurę. No i po tym ruchu gramy hetman E7. Po raz kolejny ruch wygląda idiotycznie. Zobaczcie, że na razie zagraliśmy hetman A5, hetman E5 i hetman E7. Blokujemy sobie swojego gońca i skoczka i gramy H5 z planem H4. No, tylko że pozycja jest w porządku. I oprócz tego oddajemy jeszcze pionka na D4, którego biały moim zdaniem raczej zbije, jeżeli będzie nieprzygotowany, bo policzy sobie, że po koń D4 po H4 jest koń F5 i mówi, o, no to w sumie pionek do przodu, co ten gościu podstawił.
No okazuje się, że to nie takie proste, bo teraz gramy hetman e5 z powrotem, więc mamy już ruchy raz, dwa, trzy, cztery, przepraszam, nie na e4, tylko na e5, 4 ruchy hetmanem, no tutaj ruchy pionkiem, tak, tutaj ruchy pionkiem, tutaj ruchy pionkiem. Na razie jeszcze nie ruszyliśmy się żadną z lekkich figur, a ocena pozycji jest taka, że w sumie to nie stoimy nawet gorzej. Hetman c2, skoczek f6, e3 i gramy g6. I teraz jest problem ze skoczkiem. I zobaczcie, że te problemy ze skoczkiem były już wcześniej, to znaczy jak stoi tutaj, nie, to trzeba byłoby jakoś tego skoczka obronić, znaczy obronić skoczka na f5 i jednocześnie skoczka na d4 i są te kłopoty, bo grozi i c5 i g6, więc ciężko jest coś z tym zrobić. Biały powinien zagrać hetman c2 i po konie f6 zagrać e3 i po g6 oddać figurę na f5. I to jest ta najlepsza linia dla białego, którą powinien znać, a wariant nie istnieje, bo nikt na h5 jeszcze nie grał, przynajmniej nie w tej bazie livebookowej, z której korzystałem. Nie sprawdzałem bazy normalnej czy zbejzowskiej i też liczesowej nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że przynajmniej będzie tutaj bardzo mało partii. Czyli no będzie to ogromne zaskoczenie dla waszego przeciwnika. Goniec c3, gf5 i co do zasady to jesteśmy z figurą więcej i właściwie biały powinien zagrać długą roszadę. Znowu powodzenia życzę, żeby to wszystko wymyślić przy szachownicy, jest niemożliwe wręcz. I tu mamy dwie opcje. Można zagrać hetman e7 z powrotem, to no już nie będę liczył, ale tak na moje oko gdzieś z 5-6 ruch hetmanem, albo hetman c7 i znowu 5-6 ruch hetmanem. Są dwie główne linie. Ja wybrałem hetman c7, bo jest trudniejszy. Z uwagi na to, że w tej pozycji komputer pokazuje, że najlepsze jest zagranie skoczek b5, którego nawet nie wpisałem do wariantów, z uwagi na to, że nie wierzę w to, żeby ktokolwiek to wymyślił, no bo jest to nienormalne. Trzeba oddać kolejną figurę. Wiadomo, że tam na f6 odbijam i że o tyle powinno być w porządku, z tym, że jakby to ciągle stoimy bez materiału na czysto i nie ma tutaj takiej jednej konkretnej drogi do tego, żeby dostać przewagę białymi. To nie tak, pozycja jest tam plus 0,4, coś takiego, to jest naprawdę niewiele. Polecam samemu sobie poanalizować, notatki będą na liczesie, więc można sobie tam z komputerem odpalić i trochę głębiej przejrzeć tę pozycję, no ale moim zdaniem naprawdę nie ma się czego obawiać. To jest to, co nas może najgorszego spotkać w tym debiucie, a to wcale nie jest złe, więc jakby czemu nie? Skoczek f5, moim zdaniem bardziej naturalne, wieża h5, goniec d3 i po skoczek a6. Wpisałem, że niejasna, bo komputer pokazuje same zera i no jakby nie wiem, w sensie nie jestem w stanie tego z ludzkiego punktu widzenia w jakikolwiek sposób ocenić, co to jest w ogóle. Znaczy pułapka polega na tym, że po wybiciu na f6 ja chcę zagrać skoczek b4, po to było skoczek a6, żeby wybić na d3, a następnie zbić na f5 i to jest ta cała pułapeczka. Trzeba tam policzyć, żeby na d8 mata nie dostać, nie? Trzeba widzieć, że jak tam dama odbije na d3, to że na d8 będzie groził motyw z gońcem na f6. W sumie możemy to sobie zobaczyć. Goniec f6, skoczek b4. No, problem jest taki, że dama tak nie za bardzo ma gdzie pójść. Jakiś na b3. Z uwagi na to, że po c3 skoczek a2 i widełki, po hetman d2, no okej, niby jestem po linii d, ale ten goniec na d3 ciągle stoi, więc ciężko jest to wykorzystać. Plus zauważmy, że goniec na f5 podwisa. Nie, może hetman b1. Skoczek d3, wydaje mi się, że hetman d3 i trzeba widzieć, że po goniec f5, jak nastąpi hetman d8, wieża d8, to wszystko jest ok po wieża d8, że możemy wybić hetmanem. I to jest to, że ta pozycja się trzyma pod tym kątem. Więc ten najprostszy wariant nie przechodzi dla białego, czyli biały grając tę pozycję i tutaj goniec f6 widząc, musi to policzyć. Moim zdaniem to jest trudne. Znaczy, ciężko jest wszystko widzieć, nie? W tej pozycji ciężko jest to wszystko widzieć, ciężko jest do niej doprowadzić, a my już wiemy, jaka jest najlepsza linia. Po pozostałych raczej stoimy bardzo dobrze albo rewelacyjnie, więc same plusy. Dobra, ja wiem, że ten wariant był trudny. Ja po prostu chcę pokazać możliwości, chcę pokazać tę dziwaczną ideę. Hetman A5, hetman E5, hetman E7, hetman E5, H5, H4 i wszystko fajnie i skoczka na G3 denerwujemy. I są kłopoty u białego, nie? Jeżeli nastąpi hetman E7 i teraz parę wariantów. Po pierwsze, wydaje mi się, że można zagrać H4, goniec G4. Powiedzmy, że jeżeli zbije na D4, to bardzo podobne rzeczy powstaną. Skoczek A6, hetman C2, długa roszada i koń B4. Moim zdaniem czarny stoi bardzo przyjemnie. Znaczy, no tak jakby ten jeden pionek mniej to nie jest to nie jest nic strasznego, jeżeli król stoi ciągle na E1 i są problemy z rozwojem u białego. A one są naprawdę spore. No, więc tu nie ma co się bać. Więc pewnie nie zbije, no ale jak nie zbije, to jakieś E3. Jak E3, to trzaskamy i bardzo się czyści ta pozycja. Hetman B4, no i pewnie się skończy jakąś równą końcówką, czyli że wybije na B4, wszystko się powymienia
i powiedzmy, że wcale źle nie stoimy, no więc jest ok, tak? Czyli ten kontrgambit cały ma naprawdę obiektywne zalety. Żeby było ciekawie, to jak się tak głębiej popatrzy, to ocena tego wariantu według komputera wcale nie jest gorsza niż ocena innych bardzo znanych wariantów, które wygracie. Nie wiem, jakiegoś Pirca, czyli E4, G6 i innych tych tam D6, tych wszystkich ustawień, nowoczesnych wszystkich. Jest bardzo dużo debiutów, które można grać, na przykład skandynawska. Obrona skandynawska jest prawdopodobnie gorsza niż ten kontrgambit Winavera. No, więc wydaje mi się, że daje to do zrozumienia, że są jeszcze ukryte warianty w tych naszych szachach, których jeszcze naprawdę które mało kto odwiedził i warto sobie je poanalizować, żeby przeciwnika ograć, tak? Oszukać go na tych kolejnościach. No więc wiemy, że na przykład można jeszcze zagrać zamiast E3 albo zamiast skoczek D4 hetman C2. I po hetman C2 gramy po prostu C5 i po E3 koń C6. No i wydaje mi się, że tutaj czarny walczy o przewagę, nie biały. Mam więcej przestrzeni. Figury, ok, jeszcze nie mam tak dobrze rozwiniętych, ale widać, jak się to będzie kształtowało. To znaczy zagram G6, pewnie goniec G7 albo H6, skoczek na F6, długa bądź krótka roszada, to już zależy od sytuacji, bo wszystko zależy, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli pójdzie na przykład w długą roszadę, biały, to mogę zaryzykować zrobienie krótkiej, z uwagi na to, że będziemy mieli ataki po dwóch skrzydłach, a raczej większa szansa, że to czarny będzie jechał na króla, bo zobaczcie, plan A6, B5, co jest bardzo dużo miejsca, a z drugiej strony czarny bardzo fajnie zablokował skrzydło królewskie, także to jest jedna z opcji. Nie jedyna, wydaje mi się, więc spore kłopoty u białego, takie praktyczne. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle doprowadzicie do tej pozycji, a jest bardzo prawdopodobne, że ją dostaniecie, to znaczy goniec D2, hetman E5, skoczek G3 i H5, to że tutaj wasz przeciwnik bardzo szybko się posypie, że stanie tragicznie i że szybko przegra. Mówimy o 7 ruchu i już goście są zaskoczeni. W mojej karierze, w cudzysłowie karierze, wydaje mi się, że dostałem raz albo 2 razy na chess.comie ten wariant białymi i pamiętam, bardzo szybko się sypałem i nie rozumiałem dlaczego. I później sprawdzałem z komputerem i mówię, no ale o co chodzi? Przecież mam przewagę. No, trzeba było zagrać tutaj jakiś ruch. Tylko ja naprawdę gładko to przegrywałem. Miałem ogromne problemy. Praktyczne właśnie. I nikt mi tego nie robił, w sensie nikt tak nie grał później, nie? Są możliwości, żeby w ogóle uniknąć tego wariantu, tego kontrgambitu. Tym się mówię, nie będziemy dzisiaj zajmować, no ale chciałem tego pokazać, te możliwości. Jeszcze w tej pozycji po hetman A5 szach wcale nie trzeba zagrać goniec D2, bo można na przykład zasłonić się skoczkiem. No dobra. I jedyne, co trzeba wiedzieć w tej pozycji, że jeżeli zagram teraz hetman E5, to nie zyskuję tej mocy nacisku na skoczka na E4, czyli nie zyskuję tempa, dlatego trzeba zagrać inaczej. Tu trzeba zagrać skoczek D7. Jak to wiecie, to wyrównujecie gładko. Skoczek F3, skoczek E5, danie piona, o nie, stoję bez piona, no ale jednak już go szybko odbijam. A3, koń D2, koniec D2, dama B6 i tu właściwie można skończyć analizę. Mamy taką typową strukturę, ona się nazywa w książce Riosa o strukturach szachowych 4-2, czyli mam 4 z jednej strony, 2 z drugiej, kontra 3-3. I co do zasady jest to bardzo fajna struktura, o której warto dużo wiedzieć, bo powstaje z wielu debiutów, z wariantu Ałapina obrony sycylijskiej na przykład, kiedy się centrum czyści, tu obróconymi kolorami, to znaczy jakby bylibyśmy wtedy białym kolorem i ogólnie plan białych w tej pozycji to jest rozbujać te 4 pionki, bo tutaj mam większość pionkową, zaatakować centrum, zagrać E4, F4, dojść do E5 i próbować później zagrać goniec D3 i naciskać na króla na pole H7, cisnąć hetmanem, wieżami, skoczkami, gońcami, wszystkim czym się da. A plan czarnych to co do zasady zneutralizować ten atak, wiadomo, to dość naturalne, żeby nie miał tego przeciwnik, co on chce. A z drugiej strony grać tutaj 3-2, to znaczy zrobić z tego pionka C wolnego pionka w końcówce, czyli wymienić figury, im więcej, tym lepiej. I na przykład gdybyśmy wymienili wszystkie figury, to jest ogromna szansa, że pionkówka jest wygrana albo bardzo bliska wygranej. To znaczy te 3 pionki na 2 przy królach po drugiej stronie powodują, że ten jeden pionek C będzie odganiał tego białego króla od tych 4 pionków, które tu się pojawią i wtedy my odganiamy tymi naszymi pionkami ze skrzydła hetmańskiego tego króla białego, a następnie po wymianie wszystkich pionków na skrzydle hetmańskim infiltrujemy, że tak powiem, tutaj tego naszym królem całe skrzydło królewskie i wykaszamy wszystkie pionki. Co do zasady tak to wygląda. Oczywiście to jest scenariusz idealny, nie wszystko jest takie proste. Co do zasady ta struktura jest dość wyrównana i dość prosta właśnie, no bo to co powiedziałem to wszystko.
To wszystko, co trzeba wiedzieć o tej pozycji. Reszta to jest kwestia praktyki, tak? Dobra neutralizacja. Jak to zrobić, tak? Jak sprawić, żeby przeciwnik nie mógł nas atakować, albo z drugiej strony, jak sprawić, żeby nasz wolny pionek C w przyszłości był faktycznie wolny i faktycznie doszedł do hetmana. No i to właściwie tyle. Dobra. Hetman B6, goniec C3, skoczek F6, E4. Jak widzimy, te plany są tutaj konkretnie realizowane. Goniec C5, F3. I ta pozycja też jest bardzo intrygująca, dlatego że po goniec E6, skoczek E6, F6, goniec C4, zaproponowałem tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 5 różnych linii. Jest dużo więcej możliwości niż to. Ta pozycja jest po prostu przykładowa, żeby Wam pokazać, że pomimo tego, że jest równa i też w ogóle ten manewr ustawienia sobie pionka na E6 jest bardzo ciekawy, bo to w pewnym sensie neutralizuje białym możliwości zrobienia wolnego pionka, bo bardzo ciężko jest teraz wyrobić tego wolnego pionka. Więc oddaliśmy gońca w zamian za to. I teraz przez to, że jest bardzo słaba przekątna u białego, możemy zagrać jedną z kilku rzeczy. Jeżeli chcemy wziąć forsowny remis, to polecam sobie poanalizować ruch skoczek bije E4. I to się kończy remisem. Nudnym w pewnym sensie, no bo biały, wydaje mi się, że nie ma szans, żeby przed tym uciekł. W sensie, że jak zagrasz skoczek E4, to jeżeli białe gra jakkolwiek rozsądnie w szachy, to doprowadzi do remisu bardzo szybko, bo uzna, że nie ma innych opcji i je szybko wyeliminuje. Natomiast z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest zagranie ruchu skoczek G4. To też warto powiedzieć, że po skoczek E4, F4 ogólny motyw, na którym jest to remis, to jest hetman G4, hetman E6 i wieczne szachy na król na E8. To są te kłopoty. Więc żeby tego uniknąć, gramy skoczek G4 i w ten sposób zasłaniamy całą przekątną i pole G4. Więc jeżeli przeciwnik nam by wybił, na przykład w ogóle dama B3 w tej pozycji jest najlepsza i trzeba grać w ten sposób. No to ciężko powiedzieć. No, komputer pokazuje w okolicach równej, w sensie pokazuje, że tu chyba trzeba zagrać G3, żeby biały dostał przewagę, życzę powodzenia, żeby to wszystko tak przekminić, być pewnym tego. Zdoroszowanie króla, a później ataki na króla, no nie wiem, no wydaje mi się to ciekawe. Plus jeszcze koń C4 jest jako możliwość. Jest bardzo dużo możliwości tutaj. No, ale jeżeli nie to, czyli nie hetman B3, to po FG4 różnica jest taka właśnie, że nie ma tej kontry i my możemy zagrać przez wieża F8, przez goniec F2, spróbować zagrać z dama E3 szach. Te wszystkie ruchy tutaj się połączą i sprawią, że białe będzie miał ogromne kłopoty. Więc to jest to fajne. No, a jeżeli pójdzie coś innego, to inne propozycje, które tutaj można zagrać, to jest na przykład król E7, które wygląda idiotycznie naprawdę, ale ma dużo sensu, bo w sumie król broni pionka, który jest słaby i będę walczył o linię D, czyli wieża H do 8 albo wieża A do 8. I pewnie później król może też wylądować na F8, G8 i tak sztucznie zrobić ruszadę i też powinno być ok. Wieża F8 jest bardzo enigmatyczne. Znaczy teraz groźba jest taka, że zagram konie 4 albo koń G4. Czyli to jest w pewnym sensie takie przygotowanie, nie? Do tego ataku. Kolejny ruch, który można tutaj zagrać, to jest wieża D8. Oj, przepraszam. Ojej, za daleko. Zaszliśmy. No dobra, to wracamy. Przepraszam, jeszcze nie zrobiliśmy CD, ale to zaraz dojdziemy. Ten wariancik i koń D2, tak? To jest to, co nas interesuje. To jest ta cała linia. Goniec C5, tak. Tylko chciałem tak bardzo szybko powiedzieć, że jeszcze wieża D8 można i po prostu zająć linię. Te wszystkie warianty są w okolicach równej. Można samą poanalizować i wybrać sobie linię. Dobra. To tak, właściwie z głowy mamy całe DE5. I tu zdradzę Wam sekret. Większość gra DE5. Czyli w sumie to jest dobrze. To znaczy, jeżeli zagra D5, to macie ten wariant, który już widzieliście i gra jest bardzo prosta. Jeżeli nastąpi CD5, nie D5, tylko na przykład CD5, to w tej pozycji po CD5 gramy CD5 i właściwie białe tu ma dwie opcje. Albo zagrać E4, którego myślę, że bez przygotowania nie wymyśli, bo też po pierwsze nie daje mu przewagi, czyli jakby się przygotował, to w sumie to bez sensu, że przygotował równy wariant, a z drugiej strony to wcale nie jest groźne, więc jakby wszystko ok. Gramy D4, goniec B5, goniec D7, wybicie, goniec B4, rozwijamy figury, po goniec D7 bijemy skoczkiem i tu naprawdę można powiedzieć już, że pozycja jest równa. Jest duża szansa, że wybijemy na C3 i osłabimy pionka, albo wybijemy na E5 i wszystko się wyczyści. Znaczy pionek na E4 też zginie, hetmany się wymienią, wszystko jest porówno i pójdziemy bardzo szybko do domu. To jest wada tego wariantu, no ale z drugiej strony gramy czarnymi i wyrównaliśmy bardzo gładko, więc nie ma co się przejmować. Po DE5, D4, skoczek E4, hetman A5 i skoczek D2. To jest ta różnica, że po goniec D2, jakby przez to, że tych pionków C już nie ma,
to ta wersja jest jeszcze lepsza dla czarnego. Tu jest obiektywnie wyrównanie. Takie nie, że tam jakieś możliwości czy coś, tylko tu już naprawdę pokazuje zera i ze wskazaniem na czarne nawet. Hetman E7. Jedyny ruch, który trzeba zagrać w tej pozycji jest B4. Inne dają gorszą. Wybicie, wybicie i skoczek C6. I mamy równą pozycję. Tym razem warto sobie tutaj zauważyć, że jeżeli biały nie wybije na C6, to będziemy mieli 2 na 1, czyli to jest trochę lepsza wersja niż to 4-2-3-3, bo mamy 4-1 na 3-2, czyli łatwiej jest wyrobić pionka wolnego B. Pionek wolny B w pionkówkach będzie jeszcze silniejszy i w wieżówkach również będzie jeszcze silniejszy. Czyli co do zasady, ta struktura powinna być jeszcze przyjemniejsza dla czarnego. No a jeżeli wybije, to faktycznie mamy pewną słabość, ale w zamian za to mamy szybszy rozwój i dzięki temu też jest bardzo łatwe wyrównanie. Więc goniec D2 out, a z drugiej strony się narzuca. Skoczek D2 jest najlepszy. Jeżeli zagramy wariant CD, to skoczek D2, no H5. Ja wiem, wygląda dziwnie, wręcz nienormalnie. Wątpię w to, żeby ktokolwiek był na to przygotowany, więc same plusy. Wydaje mi się, że nikt wam nie zagra najlepszego ruchu w pozycji, czyli H4. To znaczy, po H5 wydaje się, że nie ma żadnej konkretnej groźby. I że po koń GF3, jak ktoś zagra nam H4, to nie ma się czym przejmować. Teraz wisi pionek na D4, więc gramy koń C6. I wydaje mi się, że najbardziej rozsądnym w tej pozycji jest rozwijanie się przez G3. Jeżeli pójdzie E3, no to jest osłabienie struktury i małe szanse. Jest związanie, więc znowu ciężko jest coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś zagra w stylu kontrgambitu Albina, to zagra G3. Ale jeżeli zagra G3, to wpakowuje się nam w nasze warianty, w nasze idee. G3, gramy H4. Najlepsze jest zbicie GH. Wątpię, żeby ktokolwiek tak zagrał, ale można. Koń G7, koń G6, później na H4 albo na E5. Wszystko jest w porządku. Mamy bardzo fajną pozycję. Jest praktycznie pełna rekompensata za to, co oddaliśmy, no więc powinno być w porządku. Jeżeli jest skoczek H4, to gramy G5. Po koń HF3 gramy G4 i koń H4. Wydaje się, że nic nie zyskaliśmy, ale gramy goniec E7, teraz grozimy, że zbijemy na H4 i faktycznie wybijamy. Jeżeli biały zagrałby skoczek G2, to jego problem jest taki, że nie ma jak się dalej rozwijać, bo goniec na F1 zostaje, więc wybijemy sobie na E5 i potem jak wybijemy na E5, to tutaj już zależy, czym wybijemy, ale myślę, że raczej skoczkiem, to dalej mamy rozwój konia F6, może nawet goniec B4 później, ale gramy na jedno związanie, jest problem z krótką roszadą, a w sumie jak zrobi roszadę, to też źle, bo wtedy ta dama patrzy na H5, będzie gruziła na H2, także te pozycje są naprawdę okropne. Strasznie ciężko się to białymi gra, więc jedyne jest zagranie goniec G2. Wybijamy i teraz trzeba znać. To znaczy, jeżeli znamy w tej pozycji, że trzeba zagrać goniec E6, to wyrównujemy. I wyrównujemy z naszym, jakby ze wskazaniem na nas, bo on tu powinien zrobić krótką roszadę, obiektywnie według komputera, co jest nie do zrobienia moim zdaniem. I po hetman E5 zagrać F4, co jest nie do zrobienia moim zdaniem. I po hetman H5 nie bać się zagrać wieżę F2, co jest nie do zrobienia moim zdaniem. I po hetman H4 zagrać skoczek F1, co jak już się zagrało wieżę F2 jest zrozumiałe, ale nie do wymyślenia przy szachownicy. I nadal w tej pozycji stoimy bardzo dobrze. Czyli tak naprawdę to mamy bardzo obiecujący atak, właściwie za darmo. Czyli wiemy, że jeżeli zagra skoczek G na F3, to mamy bardzo silny atak i w sumie są dość spore problemy. Można też zagrać w tej pozycji H4 białymi, a to by trzeba było to zrozumieć, to jest właściwie przejście do tego wariantu. H4, skoczek C6, skoczek z G na F3. I tutaj obiektywnie jedyny mały problem. To znaczy udało mi się zauważyć, że po ruchu goniec F5, które na początku komputer pokazuje, bardzo głęboko w wariancie forsownym, okazuje się, że możemy wziąć hetmana czarnymi, ale że po tym wzięciu hetmana stoimy źle. I no jest to nie do wymyślenia po raz kolejny, więc zależy jak do tego podchodzicie. Jeżeli chcecie obiektywny wariant, który się trzyma, to w tej pozycji gracie goniec G4. Natomiast jeżeli chcecie w tej pozycji zagrać coś, co wam szybko wygra partię, to gracie goniec F5. Bo po goniec F5 wasz przeciwnik się bardzo szybko posypie i przegra. A po goniec G4 stoicie delikatnie gorszej, ale obiektywnie poprawnej. Goniec F5, G3, skoczek B4. No, grozi teraz koń C2 i goniec C2. Dość poważne groźby, coś trzeba z tym zrobić. Więc skoczek D4, żeby obronić na C2. Goniec E4. Bardzo fajna pułapka. Pułapka polega na tym, że no zbić nie za bardzo, bo możemy sobie wybrać, czy chcemy skoczek D3, Mate. podwójny szach i mate, czy skoczek C2, podwójny szach Mate. i mate. Więc no,
nie za bardzo można bić na E4. Myślę, że bardzo łatwo to przeoczyć. Myślę, że to będzie szoker. Po gonie Z4 będzie, o kurde, co się dzieje? O nie, i panika. Więc w tej panice już myślę, że wygracie partię. Najlepsze jest zagranie F3. 3 to znajdzie? Wątpię. Po F3 wieża D8. Atakujemy na skoczka. I tak, jeżeli by zbił skoczkiem, to tym razem mamy tylko jedną opcję dania mata i to jest skoczek D3, bo musimy zabrać jeszcze pole F2. No tak, więc nie może być ciągle skoczkiem. Gdyby zbił pionkiem znowuż, to problem jest taki, że po wieża D4, no te takie trojaczki i ten problem z rozwojem i słaby król na jeden, tragedia. Jakby biały to przegrywał kompletnie. Więc musi wymyślić w tej pozycji po F3, wieża D8, E3. Musi. No, inne ruchy po prostu out, nie ma szans. Więc E3, wieża D4, bije D4, gramy goniec C2. I okazuje się, że w tej pozycji trzeba oddać hetmana. Jedyny ruch to hetman E2 i po skoczek D3 trzeba zbić. I to jest ta pozycja. I teraz tak. Jeżeli jesteście ryzykantami, to możecie w to pójść, bo obiektywnie jest +1, jeżeli wasz przeciwnik przeanalizował partię na głębi 40 parę i jest graczem korespondencyjnym, bo jest tutaj jedyna linia, którą komputer znajduje i na początku Stockfish jej nie widzi. Goniec B4, król E2, skoczek E7, skoczek C4, hetman D5, wieża D1, to są wszystko jedyne ruchy, skoczek C6, król F2, koń D4, goniec E2, wszystko jest jedyne, po raz kolejny, nie do wymyślenia. I po B5, jak komputer teraz się ustawi, to zamiast +0,4 pokazuje ponad +1 po ruchu skoczek D6, 2 wykrzykniki. To jest coś, co przeacza na początku, w momencie, w którym liczy pozycja po skoczek D3. Czyli, no, jakby to powiedzieć. Polecam goniec F5, a jeżeli byście grali to po raz 3., 5., 8., 10. jako regularny repertuar, to zobaczymy, co zagrać po goniec G4, żeby obiektywnie próbować wyrównać i tam macie faktycznie szansę na wyrównanie, a tutaj prawdopodobnie stoicie źle, ale w praktycznej partii tego w życiu nie przegracie. No więc co kto lubi. Goniec D6, ED, dama E5, goniec F1, koń C2, wieża B1 i po król D7. Ta pozycja jest zła dla czarnego. Zła, ale być może da się ją zremisować. Tutaj nie chciałem głębiej analizować, bo uznałem, że nie warto. Znaczy, że nie ma praktycznie wartości. Mamy 26 ruch, no mija się to z celem, tak? Nasze zadanie jest znaleźć sobie ciekawy repertuar, żeby zaskakiwać przeciwników, żeby wygrywać szybko i gładko partię, a nie żeby analizować linie korespondencyjne po tam 26 ruchów każde. Czyli koniec końców wiemy, że w tej pozycji, jeżeli zagramy goniec F5, to w praktycznie partię wygramy gładko i przeciwnik przegrywa. Ale obiektywnie jest ten wariant koń D6 w 23 ruchu z 2 wykrzyknikami, no i faktycznie no, z tym hetmanem więcej możemy nie wygrać, możemy mieć kłopoty. No ale dobra, goniec G4 to jest ta linia, która obiektywnie jest poprawna i po G3 hetman B6, A3. To jest ruch, który komputer pokazuje. Znowu, to jest nie do wymyślenia. Umówmy się, że to jest tylko na wasze potrzeby obiektywnej oceny pozycji i obiektywnych analiz. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że ktoś wam zagra goniec G2 i dostanie niespodziankę w postaci D3 i będzie i właśnie to spowoduje, że dostaniecie ogromną przewagę zaraz, bo obiektywnie na razie jest równa. No i co? Będziecie dobrze ostać, no i wygracie partię. ED3 załóżmy. Dama D3, problem z roszadą, trzeba wymienić. I koniec końców, ta końcówka jest równa. Wieża D8 jest najdokładniejsza i żeby było zabawnie, to w tej pozycji nie ma za bardzo co grać z białymi, dlatego najlepsze jest zagranie król F1. No właśnie. No i wtedy po konie H6 mamy rekompensatę pełną co tego pionka. I koniec końców go odbijemy. Najprawdopodobniej. A jeżeli nie zagra król F1, czyli zagra koń B3, to teraz możemy zbić na E5 i różnica jest taka, że gdybyśmy normalnie zbili na E5 w tej pozycji, to jest ruch wieża E1. To jest ten mały kłopot, a jak już mamy wieżę na D8, to jesteśmy w lepszej wersji tej pozycji, bo to była ta wieża D8. I to jest właśnie ta głębia, nie? Trzeba zagrać goniec G5, skoczek F6, wieża z H na D1, goniec D6. I ta pozycja jest już równa, nudy i podpisujemy, idziemy do domu. No dobra, to już to wiemy. Wiemy, że ED3 no jest najbardziej naturalne i kończy się równą, a po E3 tutaj wydaje mi się, że szanse czarne mają dość spore. To znaczy, jak rozwiniemy po prostu figury, to pionek na D3 będzie bardzo irytujący. Obiektywnie jest równa komputerowo, a ciągle biały ma problem z rozwojem, więc jakby ja biorę w ciemno-czarne w tej pozycji. To już kwestia gustu. Ja naprawdę biorę w ciemno-czarne.
a obiektywnie po hetman A6 w tej pozycji, która jest ważna i warto pamiętać o nim, obiektywnie najlepsze zagranie A3. Nie do wymyślenia, no ale trzeba sobie coś przeanalizować. Wieża D8, wieża B1, nie do wymyślenia. Skoczek z G na E7, B4, B5. Chodzi o to, żeby wymusić ruch B5, żeby w końcu można było zagrać goniec G2, żeby nie groziło tak mocno D3. Na tym polega cała idea, ona jest nie do wymyślenia przy szachownicy. Skoczek G6, krótka roszada i goniec E7 i w tej pozycji faktycznie jest tam plus 0,4. Jest pewna drobna przewaga dla białych, ale przypominam, stoimy bez pionka, co za tym idzie, mamy na 60 rekompensaty, na 60 pionka rekompensaty. Co za tym idzie, pozycja jest jak najbardziej grywalna. Moim zdaniem gracie dużo gorsze i dużo mniej przyjemne pozycje w waszych repertuarach. To jest moim zdaniem pozycja marzenie, jeżeli chodzi o stanie w rekompensacie w zamian za pionka, więc ja to biorę w ciemno i ta pozycja mi się bardzo podoba i się nie zdziwcie, jak kiedyś zobaczycie, że to gram. No dobra, więc to już wiemy. Właściwie to podsumowuje wszystko. Oczywiście notatki są w opisie. Jakby czegoś tam brakowało, to napiszcie, nie? Dajcie znać. Oczywiście się odniosę. Tu jeszcze tylko powiem, że ruch E3 jest jeszcze możliwy, ale to już są nudy totalne. To znaczy, jeżeli ktoś tak gra, to znaczy, że jest nieambitny i naprawdę nie chce walczyć o przewagę. Bo wybijamy ED i jesteśmy w tym momencie w obronie francuskiej. Taka niespodzianka. Zobaczmy sobie na tę strukturę i na tę pozycję i cofnijmy się do pierwszego ruchu. E4, E6, D4, D5, załóżmy ED, wymienna francuska tak nie za bardzo, C4 i załóżmy, że tutaj czarne gra niedokładne C6, skoczek C3, jesteśmy w tej pozycji. Czyli tak, jest tutaj dużo rzeczy takich, które warto wiedzieć, jakieś przejście i tak dalej. To jest dobra wersja, w sensie to jest dobra pozycja dla czarnego, no jakby wyrównanie jest bardzo blisko, więc nie ma czym się przejmować, ale chciałem wam pokazać te linie, żebyście też zrozumieli, że no, białe ma różne opcje, tak? To nie jest tak, że zawsze wam w to wpadnie, ale wydaje mi się, że jest ogromna szansa, że wam w tej pozycji zbije DE i że bardzo szybko się poskłada pod D4, skoczek E4, hetman A5, goniec D2, dama E5, koń G3 i po tym właśnie H5, o którym warto pamiętać i tym dziwacznym planie hetman E7, hetman E5, tak, i G6 i H4 i tym wszystkim. Jak to skumacie, wygrywacie. Po prostu wygrywacie swoje partie regularnie. To by było na tyle. Zapraszam do kolejnych materiałów, one będą niedługo i mam nadzieję, że jesteście tak samo zajarani tym tematem jak ja i że no, uda wam się parę partii wygrać na D4 właśnie w kontrgambicie Winavera. Dzięki za uwagę. Cześć, cześć.